Witam wszystkich, zapraszam na Zagrajmy w LoK Reaver 2. Jej, podróżujemy, czy kontynuujemy naszą podróż przez piękny Nosgoth, który, no cóż, wygląda całkiem nieźle. Gdybym jeszcze potrafił pamiętać skok, to było lepiej. While I had only just escaped the stronghold, I sensed that in time my journey would return me full circle to this place. Infiltrating the fortress, however, would be no small feat. The balcony that had provided my escape was now well beyond my reach, leaving this massive gateway as the only means of entry. The gates were sealed, but like the time-streaming chamber I had seen earlier, their operation was undoubtedly linked to that odd crystal mounted above the entrance. No i w porządku, dostaliśmy małą wskazówkę, że kiedyś tutaj wrócimy i... Jest trochę dziwne, że Raziel musi polegać na krysztale, którego znaczenia i tak nie rozumie do końca, a nie wiem, może po prostu mógłby wynaleźć skądś jakieś katapulty, rozwalić trochę murów i wiecie, sprawić, żeby można było się po nich wspinać. To by było całkiem niezłe. Właściwie... nie będę z nim walczyć, to jest zupełnie niepotrzebne. Okej, tutaj... Myślałem, że to żywy przeciwnik, okay. To nie wiem, był żywy przeciwnik. Tu jest żywy przeciwnik, którego chciałem wam pokazać. Jest to strzelec nowy... Znaczy, nie wiem, nazywam go strzelcem, nie wiem jak on... Nie wiem jaka jest jego oficjalna nazwa. Jak to jest po prostu przeciwnik, który walczy na dystans. Jest to bardzo słaby wróg, zatem naprawdę... Na razie nie zamierzam go pokazywać. Jego siły bojowej, a raczej jej braku. Wystarczy biec, no i... Walka z tymi ludźmi jest po prostu... Nie jest aż taka długa, jednak dosyć niepotrzebna, zatem... Hej, po co? Tak, mamy więcej trupów rozwieszonych na pseudo-krzyżach czy tyczkach i spotykamy także znikające kruki. Ja pamiętam w którejś wersji na PlayStation, w którymś momencie można było zyskać naprawdę duży spadek klatek właśnie przez te kruczki, bo w pewnym miejscu było ich naprawdę sporo. No i tu mamy psa, kolejny przeciwnik, bardzo słaby, chyba najsłabszy, jakiego nam przyjdzie spotkać w grze. Jednak bardzo irytujący z tego względu, że... No cóż... nie możemy go sięgnąć. Przynajmniej nie tak dobrze. Odkąd jest bardzo niski. Tak... On chyba już zniknął, tak... Można było zauważyć, że... Jest wyposażony... Jego głowa była wyposażona w jakąś dziwną... zaostrzoną klatkę. Znaczy klatkę z jakimiś ostrzami. Z jakimiś krawędziami. Co było dosyć interesujące, jednak... Jego rozmiar trochę mnie zastanawia, znaczy wykorzystywanie psów przeciwko wampirom nie jest takim złym pomysłem, jednak to patrzcie jego rozmiar, tutaj będzie następne, patrzcie na to, to jest chihuahua, to jest nic więcej, to jest mały szczur, nawet nie jest pełnoprawny pies. I chyba zrobimy koło, tak, zrobimy koło. Czasem mi się zdarza, nie bądźcie źli. Wykorzystywanie psów. Od razu mi się skojarzyło z Dragon Age'em. Nie wracajmy do tego tematu. No i cóż, naszym obecnym celem, jeśli ktoś się zastanawia, co u diabła wyczyniam, są filary. Czyli bardzo znana i bardzo ważna budowla w każdej części Legacy of Kain. No, może z wyjątkiem tej części, o której nikt nie mówi. Bloodborne 2. Zatem tak. To się zdarza czasem, nie za często, jednak czasem. Prawie znowu to zrobiłem. Okej, zobaczmy, sprawdźmy siłę bojową tego pana.
Jedno uderzenie, drugie uderzenie, trzecie, czwarte, piąte i już ma dość. I bliski wygląd wampirzycy czy wampira, który został zakołkowany. Naprawdę, ci przeciwnicy są żałości. These vampires had nothing in common with the deranged jackals I left behind in Kain's derelict empire. They seem to retain much of their former humanity. In this era, vampires were clearly not the uncontested predators we had been. These creatures were hunted mercilessly and oppressed. And while I still believed that vampirism was a plague and had to be wiped out, there was nothing noble or righteous in this crusade. This was simply ruthless persecution. Tutaj doczekaliśmy się dosyć interesującego komentarza ze strony Raziela, który, muszę przyznać, bardzo doceniam twórców gry za to, że... No, nie pokonam go w taki sposób. Dobra, chihuahua, chodź. Papa. Jest bardzo interesujący komentarz ze strony Raziela i bardzo doceniam twórców, że właśnie to zamieścili, czy może panią, która napisała ten scenariusz i której imienia oczywiście nie pamiętam, bo moja pamięć jest słaba. Właśnie za to, że w pierwszej części widzieliśmy całe okrucieństwo wampirów jako ostatecznych drapieżników w świecie Nosgoth. To jest zaś role się odwróciły i właściwie wampiry są całkiem bezbronne. Są, jak widzicie, cała droga z twierdzy Sarafan jest po prostu uwieńczona takimi szpikulcami z tymi wampirami, którzy wyglądają, tak jak Raziel zauważył, jak ludzie, no z wyjątkiem różnic, nie wiem, posiadania sympatycznych uszu i kłów. I ta pani mnie irytuje. Da się uderzyć. Nie w taki sposób. Nie w taki sposób tak samo. No teraz muszę ją zażyć. Daję te przeklęte halabardowe babki, czy pikinierki, czy pikinierzy, jak gra każe je nazywać. Irytujące. Tutaj mam bardzo ciekawy mechanizm branny. A tym ciekawy, że trzeba do końca trzymać dźwignię, bo inaczej po prostu całe to ustrojstwo się wyzeruje. Bo czemu nie? To jest dziwny sposób na otwieranie bram. The pillars of Nosgoth, pristine, whole and uncorrupted. I had never beheld them in this undefiled state, yet something profound and indelible resonated within me at the sight. And there, waiting at the very heart of the pillars, was the canker that was destined to destroy them. I know you're there, Raziel. Mobius led me to you, Cain, though I might have guessed you'd meet me here. And if Mobius told you I was hidden on the underside of hell, would you throw yourself into oblivion to pursue me? Mobius trawls for the ignorant and unwary, hauling his gasping prey from the streams of their destinies. Stay out of his net, Raziel. Spare me your elaborate metaphors, Cain. I have pursued you here for one purpose. You will pay for your betrayal, and balance will thus be restored to Nosgoth. And whose will is satisfied then? The will of Raziel or Mobius? Would I be better manipulated by you, Cain? Now, turn and face me. The chase is over. This isn't a chase, Raziel. We are merely passengers on the wheel of destiny, describing a perfect circle to this point. We've been brought here for a reason. I've seen the beginning and the end of our story, however, and the tale is crude and ill-conceived. We must rewrite the ending of it. You and I. Face me, Cain. Even you shouldn't die a coward's death. Isn't it customary to grant the condemned a final request? A
recall no such courtesy from you. Indulge me, Raziel. All I ask is that you listen. This is the sublime moment of our undoing, Raziel. The ineffable fulcrum upon which swings the entirety of our history. This is where all of Nosgoth is betrayed. In this instant, Ariel, the Balance Guardian, is murdered by dark forces bent on overthrowing the pillars. Her spirit is just now tearing free, lost in the ether, trying to find its way here. You have already seen how she comes to haunt these pillars. Bound here by your refusal to die. You are the reason this land becomes diseased. As long as you remain alive, you condemn Nosgoth to an eternity of decay. Be still, Raziel. See this. As Ariel dies, I am being born to take her place as Balance Guardian. Such is my destiny. My God. At the moment of my first cry, Ariel's beloved, the Guardian Nupraptor, finds her corpse. Racked with grief and tormented by suspicions of treachery, Nupraptor plunges into a madness which overflows and infects all of the Guardians who are symbiotically bound, including me. The repercussions of Ariel's assassination were expertly calculated. The entire circle descends into madness, and I am tainted at the moment of my birth, instantly rendered incapable of fulfilling the role destiny has prepared for me. Shall I show you the same mercy you showed the rest of the circle, then? You blithely murdered them to restore their pillars, yet your hand faltered when it came to the final sacrifice. What makes you exempt, Cain? You're merely the last man standing. Why condemn me for simply carrying out what you hadn't the courage to do yourself? Let's drop the moral posturing, shall we? We both know there's no altruism in this pursuit. Your reckless indignation led you here. I counted on it. There's no shame in it, Raziel. Revenge is motivation enough. At least it's honest. Hate me, but do it honestly. 30 years hence, I am presented with a dilemma. Let's call it a two-sided coin. If the coin falls one way, I sacrifice myself and thus restore the pillars. As the last surviving vampire in Nosgoth, this would mean the annihilation of our species. Mobius made sure of that. If the coin lands on the reverse, I refuse the sacrifice and thus doom the pillars to an eternity of collapse. Either way, the game is rigged. We agree, then, that the pillars are crucial and must be restored. Yes, Raziel. And that's why we've come full circle to this place. So after all this, you make my case for me. To end this stalemate, you must die so that new Guardians can be born. Pillars don't belong to them, Raziel. They belong to us. Your arrogance is boundless, Cain. There's a third option. A monumental secret hidden in your very presence here. But it's a secret you have to discover for yourself. Unearth your destiny, Raziel. It's all laid out for you here. You said it yourself, Cain. There are only two sides to your coin. Apparently so. But suppose you throw a coin enough times. Suppose one day it lands on its edge.